Cześć, witam Was ponownie na kanale Gry ze Smakiem. Chciałbym Wam zaprezentować dzisiaj znowu przepis z kuchni meksykańskiej, tym razem na quesadilla z kurczakiem oraz z papryką. Polecam zobaczyć. Jeżeli uważacie, że jest to przepis dosyć ciekawy oraz dosyć prosty, polecam go zrobić i podzielić się w komentarzach, jak Wam wyszło. Miłego oglądania, do zobaczenia. No to jedziemy. Kurczaka sobie można pokroić właśnie na tak jak ja, na plastry, żeby nie był za duży, żeby fajnie go można było właśnie podsmażyć na takie mniejsze kawałki. Ja robię takie cieńsze, ale za to dłuższe paski, żeby to można było fajnie właśnie wrzucić do tortilli. Całego kurczaka wrzucam do większej miseczki, żeby mi się później lepiej właśnie mieszało z marynatą, ze wszystkim. Przygotowuję marynatę. Nie musicie w moździerzu, ponieważ można sobie bez problemu kupić już wszystkie zioła zmielone. Kilka ziaren kolendry. Do tego ja dodaję tutaj papryczkę chipotle. Ostatnio pieprz kupiłem czerwony, super. Normalnie się zakochałem w tym pieprzu i prawie do każdego dania dodaję. Bazylia. I garsteczkę soli, żeby było lepiej się tutaj tarło to wszystko. Zetrzeć na miazgę. Moment miazgę mamy, bo naprawdę dzisiaj się spieszymy z tym przepisem, żeby się zmieścić w 8 minutach. Polewamy oliwą z oliwek. Solimy jedną łyżeczkę około. Dodajemy wszystkie ziółka do marynaty. Mieszamy. I odstawiamy przynajmniej na około 10 minut. Może być na dłużej. Miałem papryki z ostatniego gotowania salsy. Wykorzystałem, obrać ładnie, zepchnąć dziady na bok, a co? Pokroić w paski paprykę. Jak już macie pokrojoną w paski, w tym momencie na pół, żeby troszeczkę mniejsze było. I zostawić na dół, na bok, niech se leży. Dziada ostrego pokroić na małe cząsteczki. Im więcej tego wszystkiego będzie, tym bardziej ten smak ostry się rozniesie po całej potrawie. Możecie dać całą, jeżeli taką ekstremalnie ostrą lubicie. Ja jako, że jadłem z rodziną, no to troszeczkę mniej dałem. Cebulka cała lub tak jak ja troszeczkę większą miałem, no to dałem połówkę. No dobra, zostało mi z ostatniego gotowania, tyle dałem, ile miałem w lodówce. Odkładam na bok. Wszystko gotowe. Rozgrzewam w międzyczasie patelnię. Patelnia rozgrzana i na gorącą patelnię kładę kurczaka. Niech się smaży kilka minut, tak żeby go złapało mocno temperatura. Obracamy. Zostawiamy znowu, niech się smaży. Dodatkowo dodaję paprykę ostrą i łagodną, bo lubię naprawdę te papryczki, one są super. Na środeczku dziura. Wsypujemy szybciutko warzywa, bo naprawdę nie mamy czasu. Kurczę, jeszcze musi zgarniać to. No dobra, szkoda faktycznie tutaj cebulki, bo jest dobra. Zielona. Bardzo lubię kolendrę zieloną, naprawdę polecam. Zgarniamy kolendrę. 1/3 pęczku. Jeżeli nie lubicie dużo, troszeczkę mniej. Mi się udało takie fajne pęczki kupić. Puchę kukurydzy dorzucamy. Smażymy dosłownie kilka minut, żeby było podgrzane. Ściągamy dziada na bok gdzieś. Ja wszystko sobie fajnie w miseczkę od razu wrzuciłem, żeby mi nie leżało to na patelni. Mam jeszcze jedną patelnię, ale już będę zaraz czyścił. Wymyta to na bok. Patelnia gotowa. Mamy tutaj 2 rodzaje sera. Cheddara i mozzarellę. Placuszki lądują na deseczce. Ostra papryczka musi być. U mnie zawsze musi być to ostro. Na spód cheddar. Farszu dajemy ile chcecie, naprawdę. Ja dam tak naprawdę konkretnie tego farszu
bo jest naprawdę fajny, dobry. Posypujemy lekko mozzarellą na wierzchu. No i co? Posypamy. Składamy dziada na pół i odkładamy na bok. Jak już będzie odłożone jedno, zabieramy się za następne. Musi być w miarę płaskie. Jest już następne. O, ekspresowo mi to dzisiaj idzie, to bardzo fajnie. Następne. O, to już ta moja jest. To jest ta na ostro z tą papryczką. Złożony. Posypujemy szybciutko serem. I możemy wszystko fajnie sobie tutaj ułożyć i zostawić. Jeszcze dawaj. Następną. I dawaj jeszcze jedną tortillę tutaj. Przygotowana. Przenosimy szybko do patelni. Patelnia już rozgrzana, wymyta. Układamy jedną. Układamy drugą. I ja tutaj polecam mniej więcej około 6-8 minut trzymać z każdej strony, żeby ona była w miarę sztywna i w miarę taka naprawdę zbita. Ciężko się przerzuca, ale no niestety. Jednak nic się nie zmarnuje. Zgarniamy farsz, wrzucamy. Jak widać się już serek fajnie ciągnie. Zostawiamy. Jest podsmażony. No i ściągamy tutaj. Także jak to wszystko jest gotowe, wszystko ląduje na deseczkę. Będzie tutaj problem, bo naprawdę tego farszu troszeczkę jest. Ale damy radę. Jak nie my, to kto? Jedno ściągnięte, drugie ściągnięte i kroimy to na 3 kawałki. Pokrojone. Wszystko ląduje w tym momencie ładnie na deseczkę. Dekorujemy to ładnie i jest gotowe. Fajnie się prezentuje, ale jeszcze to nie koniec. Wyciągamy salsę, którą ostatnio robiłem i idealnie będzie do tego dania pasować. Życzę Wam smacznego. Dziękuję za oglądanie. Miłego dnia.